Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę, jak przygotowuję przepyszne leczo z cukinią. Będzie to idealnie doprawiona potrawa na lato, jak i do przechowywania na zimę. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą 4 papryki, pomidory, cebula, kiełbasa wędzona, cukinia, czosnek, papryka wędzona, papryka słodka, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania warzyw. Pomidory musimy obrać ze skórki i w tym celu zalewamy je wrzącą wodą i odstawiamy na kilka minut. W tym czasie paprykę kroimy na duże kawałki. Usuwamy gniazda nasienne, białe części i oczyszczamy z pestek. I tak przygotowaną paprykę kroimy w grubą kostkę. Cebulę również kroimy w dużą kostkę. Kiełbasę kroimy w plasterki i pokrojoną kiełbasę podsmażamy na niewielkiej ilości tłuszczu w garnku, w którym będziemy gotować leczo. Podsmażoną z obu stron na złoty kolor kiełbaskę wyjmujemy z garnka i na ten sam tłuszcz kładziemy pokrojoną cebulę. Chodzi o to, aby w potrawie zachować smak wędzonej i podsmażonej kiełbasy. Mieszamy i cebulę smażymy do zeszklenia. Do cebuli dodajemy łyżeczkę soli, łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę papryki wędzonej i posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Mieszamy i smażymy 2-3 minuty na małym ogniu. Następnie dodajemy pokrojoną paprykę, dokładnie wszystko mieszamy i zostawiamy na malutkim ogniu. W tym czasie zajmujemy się pomidorami. Pomidory obieramy ze skórki i kroimy na średniej wielkości kawałki. Następnie pokrojone pomidory wrzucamy do garnka. Dokładnie mieszamy. Całość dusimy pod przykryciem przez około 15 minut. I w zasadzie wersja podstawowa tej tradycyjnej potrawy jest gotowa. Ale przygotowujemy leczo z cukinią, więc odcinamy końcówki cukinii i cukinię kroimy najpierw na plastry, a później na mniejsze kawałki. Do prawie już gotowego leczo dodajemy pokrojoną cukinię. Mieszamy. Dodajemy 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę i całość gotujemy jeszcze przez około 10 minut do miękkości cukinii. Na koniec próbujemy i ewentualnie dodajemy jeszcze sól i pieprz do smaku. I pyszne leczo jest gotowe. Można podawać z kiełbasą, z chlebem, z ryżem, to już jest całkowita dowolność, a można również je zawekować na zimę. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!